Coś tutaj zdechło. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Jurassic World Evolution 2. Dzisiaj pomówimy trochę o losie tej gry i powiedzmy o egoizmie Frontier. Koniecznie zasubskrybuj kanał, bo ciebie nic to nie kosztuje, a mnie zmotywuje do dalszej pracy. A tymczasem bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Zanim przejdziemy do faktycznego materiału, pytanie. Czy chcecie na kanale zobaczyć kompilację najlepszych scen z serii Jurassic Park i Jurassic World w stylu intra, jakiego używałem w opowiadaniach o Dominion? Jeśli tak, to komentarz story i taki materiał się pojawi. Tymczasem Jurassic World Evolution 2. Jesteśmy praktycznie rok po premierze. Otrzymaliśmy 3 duże DLC z całą masą fajnego kontentu, ale co za tym idzie, moderom przysparza to mnóstwo problemów. Oczywiście była seria z polecanych modyfikacji, która aktualnie jest wstrzymana przez aktualizację Frontier właśnie. Zapytacie pewnie, co ma jedno z drugim wspólnego? A no właśnie wszystko. Z każdą aktualizacją i DLC od Frontier wszystkie mody przestawały działać i na początku moderzy wychodzili temu naprzeciw i również wypuszczali aktualizacje modów, żeby były one kompatybilne z najnowszą wersją gry. Natomiast wszystko się zmieniło po ostatniej dużej aktualizacji, gdy wchodziło Dominion Biosyn Expansion. Otóż wtedy Frontier wprowadziło pewne zabezpieczenia przed moderami, żeby nie można było dodawać nowych struktur ani dźwięków. Przynajmniej mniej więcej coś takiego można wywnioskować, kopiąc w internecie, dlaczego mody nie są aktualizowane. Mody, o których ja wiem, że nie działają, to oczywiście Expanded Paths and Fences, o czym wspominałem w jednym z odcinków i teraz w rogu macie do niego linka. A drugim modem, o którym wiem na pewno, jest Expanded Parks / Expanded Islands. W przypadku tej drugiej nie jesteśmy w stanie postawić żadnego budynku, bo wywala nam błąd gry i wracamy do pulpitu. Ale dlaczego coś takiego wprowadzono? Tego nie wie nikt. Jak dla mnie jest to zwykły strach przed tym, że moderzy mogliby zrobić coś lepiej niż sami twórcy. Albo najzwyklejszy egoizm z ich strony. Przypomnijcie sobie moje filmy przed premierą gry. Wielokrotnie wspominałem i pokazywałem elementy, które w grze się pojawią i które były żywcem skopiowane z modów do pierwszej części. Garściami mody do jedynki były przenoszone do bazowej wersji dwójki, natomiast teraz Frontier całkowicie odcięło scenę moderską. Mega słabo ze strony Frontier, jest to przykre i co najmniej godne pożałowania. Bo jednak moderzy wnoszą dużo fajnego kontentu do gier i nie ma co się przed tym ukrywać, bo byli inspiracją w wielu kwestiach do stworzenia mechanizmów w dwójce. Czy Frontier dalej będzie aktualizować Jurassic World Evolution 2? Czy wyjdą jakieś nowe DLC? Nie wiadomo. Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, żeby gra miała dostać jakąś nową zawartość i w sumie szczerze wątpię, żeby jeszcze coś zostało wydane, bo jednak większość błędów jest naprawiona, gra jest dobrze zoptymalizowana, a co według nich najważniejsze, gra jest zabezpieczona przed hakowaniem, czytaj modowaniem. A co wy uważacie na poruszony temat? Czy to już koniec wsparcia dla JWE2? Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście przypominam o komentarzu story. Jeśli chcecie filmik z Jurassic Park i Jurassic World, zachęcam do zostawienia subika na kanale, bo ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się. Piąteczka.